Hej, na pewno jesteście ciekawi, jak stworzyć takie piękne usta. Na początku pokażę Wam, jak powstała maska, a na samym końcu filmu będziecie mogli zobaczyć, jak zrobiłam światełka. Z masy mączno-lateksowej stworzyłam górną i dolną wargę. Nakładałam kolejno warstwy na odlew swojej twarzy. Suszyłam każdą z warstw suszarką, żeby przyspieszyć cały proces. Chcąc wyrównać powierzchnię maski palcem, za każdym razem zanurzałam go w oleju kokosowym, żeby mieć lepszy poślizg. Dolną wargę dodatkowo wypełniłam gąbką, żeby była bardziej wysunięta do przodu i bardziej zbliżyła mnie do wyglądu uroczej żabnico-kształtnej rybki głębinowej, która była moją inspiracją. To stworzenie urzeka mnie szczególnie z uwagi na swój nienormalny kształt i przeuroczy wabik na czubku głowy. Swój szeroki uśmiech zrobiłam z ząbków powstałych z termoplastycznej masy. Każdy ząbek był ulepiony własnoręcznie, ale nie zajęło to jakoś szczególnie długo, dlatego że ta masa jest bardzo przyjemna w obróbce, szybko zastyga, ząbki wyglądają jak prawdziwe. Kolejnym krokiem było przymocowanie uzębienia do mojej paszczy. W niezastygłą jeszcze warstwę wierzchnią lateksu wbijałam kolejno ząbki i czekałam, aż całość dokładnie wyschnie. Następnie przy pomocy pudru odczepiłam maskę od odlewu swojej twarzy. Jest to ważny krok, dlatego że lateks uwielbia się do siebie kleić. Zrobiłam też z masy lateksowej brwi, co znacznie ułatwiło mi późniejszy proces malowania twarzy. Używając 3 widocznych kolorów farb do ciała NYX oraz kredki Jumbo Electric Blue, pokolorowałam całą swoją maskę. Mieszając to wszystko ze sobą, uzyskując różne odcienie, pokryłam górną i dolną część mojej paszczy. Pomiędzy kolorami zrobiłam delikatne przejścia, wszystko tutaj jest chyba widoczne. Wnętrze pomalowałam oczywiście czarną farbą. Używając dodatkowo tej pięknej zielonkawej pomadki, pokolorowałam swoje LEDowe blizny. Ich faktura to też zasługa mieszanki mąki i lateksu, dokładnie tej samej, której użyłam przy robieniu maski, a same LEDy i ta konstrukcja świecąca, no to Wam wytłumaczę na samym końcu filmu. Wszystkie elementy, tak jak uprzednią maskę, nie było tego widać, pokryłam duochromatycznym rozświetlaczem o numerze 01 Twilight Tint. Okej, przechodzimy do rzeczy. Tego nie będzie na końcowym efekcie, dlatego poświęćmy tej koncepcji minutę ciszy, bo była całkiem niezła. Zakładała ona obecność wodorostów na mojej szyi, jednak zrezygnowałam z tego. Zaczynamy. Oto mój obiad w płynie, bardzo mi się przydał podczas całego procesu. Wypełniacz porów, czyli baza, leci na górną część moich policzków i na czoło. Następnie widoczną tutaj mieszaniną pokrywam całą twarz przy pomocy gąbki. Przyklepuję również swoją łysinę. Brzoskwiniowym odcieniem z tej paletki rozjaśniam sobie okolice pod oczami i całość przyklepuję gąbką. Bananowym pudrem utrwalam wszystko przy użyciu również zwilżonej gąbki. Zabezpieczam brwi woskiem do charakteryzacji i zaczynam przyklejać swoje lateksowe gadżety. Zaznaczam granice swojej paszczy i wypełniam tę przestrzeń czernią. Brzegi pokrywam lateksem. Czarną bazą pod cienie zaznaczam swoje oczęta. Czasem w tle widać czarne koszyczki, które dostałam od Made by Beata. Podlinkuję Wam ją na dole. Jest super. Czarnym eyelinerem w pisaku wypełniam prześwity oraz wyrównuję krawędzie. Ta ekipa pomogła mi pomalować całą twarz. Użyłam do tego celu pędzli o różnych rozmiarach, blendowałam, miksowałam, rozcierałam. Dużo się działo i długo to trwało, ale to była najprzyjemniejsza robota. Gdyby interesowały Was soczewki, które mam na oczach, link na dole. Białą konturówką do ust obrysowuję oko po to, żeby wybić krawędzie naprzód, żeby czerń została w głębi. Następnie białym linerem wyrównuję tam, gdzie coś mi się nie udało. Kładę czarny brokat i turkusem dodaję małe detale. Coś tam jeszcze domalowuję, przyklepuję, jest pięknie. Druga połowa twarzy zrobiona poza kadrem. I taka ciekawostka, nie testowałam wcześniej przyczepiania tego grzebienia do głowy, ale okazało się to przyjemne, szybkie i bezbolesne. Przekleiłam czubek woskiem, a z tyłu głowy związałam samą końcówkę grzebienia włosami, mając na początku zrobione 2 kucyki po obu stronach głowy. Teraz blizny LEDowe. Przyklejam lateksem i całość suszę suszarką. Jeszcze tylko czubek utrwalam lateksem, a w zasadzie wosk, który trzyma czubek. No i jakoś to poszło. Jezu, ja przepraszam, jeżeli mówię tak, jakbym miała zaraz zasnąć, ale praktycznie tak jest.
Siedziałam na tym tydzień, dzień w dzień. Łącznie z montażem oczywiście, ale lubię to. Naszą przygodę kończymy tymi 2 rozświetlaczami. Wszystkie linki będziecie mieli na dole. Na czole w międzyczasie pojawiły mi się lateksowe wypryski. Ucho doklejam lateksem. To by było na tyle. Makijaż nadaje się na pierwszą randkę, jak również na rozmowę o pracę. A teraz pokrótce o tym, jak wzmocniłam swój efekt glow. Otóż postanowiłam się zaświecić prawdziwym światłem. Do tego celu kupiłam taśmę LEDową. Znalazłam na Allegro jakąś za grosze. Zależało mi na tym, żeby nie spalić swojej twarzy w razie gdyby moja izolacja zawiodła, więc wybrałam taką wodoodporną, czyli LEDy zatopione w silikonie. Pocięłam to na kilka pasków, połączyłam je ze sobą za pomocą małych kabelków. Kabelki pozyskałam ze zwykłego kabla, który macie przy każdej możliwej lampie praktycznie w domu i przylutowałam je do LEDów. Za niecałe 2 zł kupiłam też tę prześliczną niebieską lampkę i umieściłam ją na konstrukcji z tego samego materiału, z którego zrobiłam swoje zęby. Użyłam 2 włączników, dlatego że chciałam osobno móc zapalić lampkę czołową i osobno boczne, bo na takim efekcie zależało mi na filmie. Tada! Klejem na gorąco wypełniłam luki i stworzyłam ostateczną formę, którą już później tylko malowałam. Tym samym plastikowym materiałem tworzę grzebień i koniec. Moje uszy powstały dokładnie z tego samego, co cała reszta. Chyba jestem totalnie zakochana w tym tworzywie. Będę z niego robić wszystko. Ulepię sobie z niego dom. Na pewno tak zrobię. Patrzcie, jakie piękne uszka. Maluję je lakierami hybrydowymi, bo zależało mi na konkretnym efekcie. Zainspirowały mnie te duochromatyczne rozświetlacze, podczas gdy testowałam sobie różne połączenia kolorystyczne i dzięki nim stworzyłam coś pięknego, no po prostu taką wielowymiarową, błyszczącą taflę. Płetwa zarówno do grzebienia, jak i do ucha powstała z takiego pięknego materiału, bodajże organza to się nazywa. Już nie pamiętam, też gdzieś tam sobie kupiłam dawno temu. Lubię się zaopatrywać w takie dziwne rzeczy. Jeszcze brokat na koniec przyklejony na lateks, żeby się fajnie świeciło. Kto nie lubi jak się świeci. Dzięki za oglądanie, buziaki.